Sensacja. PiS bez większości w Sejmie. Czy politycy dostaną podwyżki? Arcybiskup Sławoj Leszek Sołtys Głódź. UEFA walczy z tęczą, a Niemcy z Węgrami. Orłoś oszalał i chce szerować WTS poza własną bańkę. O tym m.in. będzie tym razem w WTS-ie, czyli w programie w telegraficznym skrócie. Niedziela 27 czerwca. Maciej Orłoś, zapraszam. Zaczynamy od niecodziennego wydarzenia, bo oto trójka posłów PiS zrobiła w ciągu zaledwie kilku minut to, czego od ponad kadencji nie była w stanie zrobić opozycja, czyli pozbawiła klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości sejmowej większości. Tym samym rząd Mateusza Morawieckiego formalnie stał się rządem mniejszościowym, a klub sejmowy partii rządzącej liczy obecnie 229 posłów. Opozycyjnymi bohaterami, czy też współczesną targowicą, bo zależy kogo spytać, okazali się posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski, którzy na piątkowej konferencji prasowej poinformowali, że opuszczają klub parlamentarny PiS-u. Założyli własne koło poselskie pod nazwą Wybór Polska. Gdy już posłowie niezłomni wybrali Polskę, nagle podskoczyła waga ich głosów. Tym samym niezależna trójca otworzyła sobie prostą drogę do całego wachlarza politycznych targów. Targów, do których mogą zmusić prezesa Kaczyńskiego nieubłaganą sejmową arytmetyką. Zaczęło się więc od koła Wybór Polska, ale skończyć się może na Wybór Rada Nadzorcza Państwowej Spółki. To zdecydowanie najpopularniejsze z kół wśród rodzin polityków Zjednoczonej Prawicy. Premier Morawiecki, pytany o odejście posłów, zapewnił, że będą skłonni wspierać Polski Ład. Panu premierowi fakty nigdy w zapewnieniach nie przeszkadzały, stąd nie dziwią słowa posła Girzyńskiego. Perspektywa, jaka została naszkicowana w tzw. Polskim Ładzie, jest zaprzeczeniem tej fundamentalnej wartości, jaką jest wolność. Co prawda posłowi mimo fundamentalnej wartości, jaką jest wolność, nie przeszkadzały do tej pory takie działania rządu jak zawłaszczenie sądów, prokuratury czy wprowadzanie niekonstytucyjnych przepisów. Posła poruszyło inne, znacznie bardziej radykalne ograniczenie wolności – kwarantanna dla wracających spoza strefy Schengen. Członkowie nowego koła poselskiego zapewnili, że nie chcą być opozycją totalną i będą się uważnie przyglądać każdej propozycji ze strony obozu rządzącego. Oczywiście chodzi o propozycje ustaw, wyłącznie o propozycje ustaw, oczywiście. Może jeszcze poza tym, na miejscu polityków nowego koła, ale także i na waszym miejscu uważnie przyjrzałbym się ofercie serwisu Letyshops, w którym za każde zakupy otrzymujemy część wydanej kwoty w postaci cashbacku z powrotem na swoje konto. Rejestracja jest banalnie prosta, szybka i daje wam dostęp do zniżek w ponad 3000 sklepów, takich jak e-obuwie, Modivo czy Media Expert. Z serwisu można skorzystać także za pomocą wtyczki do przeglądarki, która powiadamia o tym, czy na danej stronie możemy skorzystać z oferty lub użyć darmowej aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania w App Store i Google Play. Wszelkie szczegóły i linki znajdziecie w opisie filmu. Trzyosobowy bunt w obozie władzy może oznaczać początek większych niepokojów w PiS. Jak donosi Wyborcza, niepokoje te związane mają być z frustracją sporej części posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy narzekają, że kaska im spływa do kieszeni zdecydowanie zbyt skromnym strumieniem. Prezes Jarosław Kaczyński chyba wyczuł, co się święci, bo obiecał swoim kolegom z ław sejmowych podwyżki wynagrodzeń jeszcze w tej kadencji. Obietnica miała paść na zamkniętym posiedzeniu klubu PiS w Przysusze. Doniesienia Wyborczej potwierdził oficjalnie poseł PiS Waldemar Andzel. Jak zauważył poseł tej samej partii Henryk Kowalczyk, parlamentarzyści zarabiają obecnie tyle co nic. Zarobki są zdecydowanie za niskie, szczególnie wiceministrów. W przypadku posłów można to różnie oceniać. Ja się nie przejmuję, niedługo minimalna płaca nas dogoni. A to ciekawe, przyjrzyjmy się tej sprawie.
Podstawowe uposażenie poselskie to nieco ponad 8 tysięcy złotych brutto plus 2,5 tysiąca nieopodatkowanej diety. Do tego dochodzą różne dodatki, w tym za zasiadanie w komisjach. Przypomnijmy, że zgodnie z propozycją rządu płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć o 200 zł do 3000 zł brutto. Płaca minimalna was dogoni, panie pośle? No niech pan uważa, żeby się w tym wyścigu z płacą minimalną o własne nogi nie potknąć. Swoją drogą, jak na przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, to z liczeniem u pana posła nie najlepiej. Czyżby wyrastał nam następca wybitnego finansisty i inwestora Jacka Sasina? Orłoś, wyluzuj już. Wyśmiewanie się z pana Sasina przestaje być śmieszne. Przestało być śmieszne. Już dawno. Zmień płytę, Orłoś. Przepraszam, nie zmienię, bo mnie wkurwia to, że można tak bezkarnie przewalać tyle naszych pieniędzy. Nie mniej gorąco niż w naszym Sejmie było podczas meczu Niemcy-Węgry w grupie F na Euro 2020. Murawa piłkarskiego stadionu jak w soczewce ukazała ideologiczne rozdarcie pomiędzy dwoma narodami. Tarcia zaczęły się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, gdy Niemcy chcieli przy okazji meczu z Węgrami podświetlić Allianz Arenę w Monachium, gdzie rozgrywane było spotkanie w barwach tęczy. Miał to być znak sprzeciwu wobec polityki rządu Węgier i jego ustawie przeciwko reklamie homoseksualizmu. Tak, moi drodzy, to nie my pierwsi byliśmy autorami tak poronionych pomysłów na stanowienie prawa. Węgrzy nas tu prześcignęli. Parlament węgierski głosami Fideszu i partii Jobbik przyjął ustawę, która m.in. zakazuje propagowania homoseksualizmu w szkołach. UEFA odrzuciła wniosek o podświetlenie stadionu, argumentując to jego politycznym kontekstem. Po dostaniu w twarz decyzją federacji gospodarze postanowili odpowiedzieć równie zamaszyście, rozwieszając tęczowe flagi w całym mieście, w Monachium. Tuż przed rozpoczęciem rozgrywki, podczas odgrywania hymnów, Niemcy przypuścili kolejny atak podjazdowy na węgierskie pozycje, wysłali jednego ze swoich rodaków opancerzonego drużynową koszulką i uzbrojonego w to, czego każdy szanujący się prawomyślny narodowiec i patriota boi się najbardziej, w tęczową flagę LGBT. Powiew tęczy mało nie zdmuchnął węgierskich piłkarzy z murawy, zanim niemieckiego śmiałka nie zdmuchnęła z boiska ochrona stadionu. Kibice obu drużyn już podczas hymnów stosowali przeróżne taktyki wojny psychologicznej. Gdy wybrzmiewał hymn Węgier, słychać było gwizdy niemieckich fanów. Z kolei, gdy odgrywany był niemiecki hymn, plecami do boiska odwrócili się węgierscy kibice, a zwłaszcza ci z tak zwanej Brygady Karpackiej, uważanej za paramilitarną grupę neonazistowską, rasistowską i oczywiście homofobiczną. Brzmi świetnie, prawda? Czuję, że nie będzie to ostatnia potyczka, tym bardziej, że obie strony już szykują się na dogrywkę, tym razem w Parlamencie Europejskim. Podobno Niemcy szykują tajną broń w postaci Angeli Merkel, strzelającej tęczowymi laserami z oczu. Za to Węgrzy zapewniają sobie wsparcie nas, Polaków. Ujawnił to w piątkowych Faktach po faktach, chyba całkiem niechcący, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który oznajmił, że Ministerstwo Zbigniewa Ziobry pracuje nad projektem ustawy o zakazie propagowania LGBT w Polsce. Cytując ministra Przemysława Czarnka, powiem tak: czy to są ludzie normalni państwa zdaniem? A tak przy okazji kilka słów o tej polityce UEFA, że ma być apolitycznie. Kolory tęczy są jej zdaniem polityczne, stąd zakaz podświetlenia Allianz Areny. Ale już Gazprom jako sponsor jakoś UEFA nie przeszkadza. Najwyraźniej zupełnie nie jest polityczny, mimo że reprezentuje Rosję, której różne działania, już nie będę wymieniał jakie działania, bo nie chcę być nudny, ale wiadomo o co chodzi. A więc te działania społeczność europejska jednak potępia. Tak więc, gdyby tęcza zapłaciła UEFA, zasponsorowała jakieś rozgrywki, to pewnie przestałaby być polityczna. Więc niech tęcza łaskawie to sobie przemyśli. Przechodzimy do realnych zmian w polskim kościele katolickim. Żywym przykładem tych zmian jest ukarany jakiś czas temu przez Watykan arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Po tym jak Stolica Apostolska upokorzyła go, zabierając mu archidiecezję gdańską i cały płynący z niej splendor, arcybiskup postanowił przejąć samorząd.
a konkretniej zostając sołtysem w swojej rodzimej miejscowości Piaski na Podlasiu. Piaski są częścią rodzinnej wsi Sławoja Bobrówki, do której arcybiskup przeniósł się po tym, gdy pod koniec marca Watykan ukarał go nakazem zamieszkania poza archidiecezją gdańską. Kara to może niezbyt surowa, uwzględniając fakt, że Sławoj Leszek Głódź ma w Bobrówce chatę nie mniejszą od dworku samego prezesa Obajtka. Jest to posiadłość o powierzchni 21 hektarów z pałacem, warta kilka milionów złotych. Na stanowisko sołtysa wybrano arcybiskupa jednogłośnie podczas zebrania, na które stawiło się we wsi 9 osób z 36 uprawnionych. Szacując po wielkości posiadłości hierarchy, możliwe, że tych 9 obecnych to ci pracownicy jego włości, którzy akurat skończyli zmianę, a pozostałe 27 akurat zostało w pracy. Sołtys Sławoj Leszek Głódź to jest kozak jednak, bo nawet Watykanu się nie boi. Zgodnie bowiem z artykułem 285 paragraf 3 Kodeks prawa kanonicznego zakazuje pełnienia funkcji świeckich przez duchownych. Żeby było zabawniej, to Głódź jest doktorem prawa kanonicznego, więc albo to prawo zna i znalazł w nim obejście, albo też je zna, ale ma to prawo w dół. W ubiegłą sobotę odbył się ingres nowego biskupa diecezji włocławskiej Krzysztofa Wędkowskiego. Z tej uroczystej okazji, jak przystało na premiera świeckiego, niezależnego od instytucji kościelnych państwa, Mateusz Morawiecki wysłał list gratulacyjny do nowego biskupa. Kancelaria premiera pomyliła jednak adresatów i list zaadresowała do biskupa diecezji wrocławskiej zamiast biskupa diecezji włocławskiej. No, trzeba przy tym koniecznie zaznaczyć, że pan premier doskonale wie, komu co zawdzięcza i w treści listu zwraca się do odpowiedniego biskupa. Do pomyłki musiało więc dojść już na etapie adresowania listu. Z tym, że ja, szczerze mówiąc, też bym się na miejscu pracownika kancelarii pomylił. Tylu tych biskupów. W dodatku tak szybko to się teraz zmienia. Dopiero co Stolica Apostolska zakazała pracy i mieszkania w Gdańsku arcybiskupowi sołtysowi Sławojowi, a teraz ofiarą zwierzchników padł biskup senior Stefan Regmund. Zakazano mu uczestniczenia w celebracjach w diecezji, udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski, dodatkowo lecąc mu po kieszeni, czyli w najczulsze miejsce każdego kościelnego hierarchy i nakazując mu dorzucanie się z pensji do wydatków diecezji związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. Ta niebotyczna, niebywale sroga wręcz kara jest wynikiem prowadzonego przez Watykan postępowania dotyczącego sygnalizowanych zaniedbań biskupa Stefana Regmunda w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez 2 kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Gromy wprost z nad placu Świętego Piotra posypały się także na głowę emerytowanego biskupa Stanisława Napierały, któremu nie wiem, czy uda mi się to powiedzieć, aż żal człowieka, naprawdę, któremu polecono zasugerować, aby unikał publicznych celebracji mszy i może ewentualnie, jak ma czas i akurat trochę grosza, to coś tam wpłacił na rzecz poszkodowanych. Na miejscu reszty biskupów to ja bym uważał jednak, bo jak się Franciszek wkurzy, to wam tak pojedzie, że nawet na wośp wam każe wpłacać. Aż strach się bać. Groza, groza. Jeszcze mam prośbę do was, drodzy widzowie WTS. Jak wiadomo, w Polsce żyjemy w 2 bańkach. Jesteśmy podzieleni na 2 grupy. Każda ma swoje utrwalone poglądy. No i trudno o merytoryczne dyskusje. Za dużo jest w tym wszystkim emocji, żeby prowadzić spokojne spory dotyczące bieżących spraw, głównie tych związanych z polityką czy kościołem. Jak wiadomo, w internecie algorytmy podsuwają nam treści, które lubimy, których szukamy, co z kolei utrwala ten podział na 2 plemiona. Ale o co ci chodzi, Orłoś? Do brzegu, do brzegu. No jak to o co mi chodzi? Ja w WTS-ie mówię ciągle o tym samym. O chucpie władzy, o przekrętach, o bezczelnych manipulacjach, o skandalicznej propagandzie mediów publicznych, o rujnowaniu instytucji państwowych, o uzależnieniu polityków od ojca Rydzyka itd., ale wiem, że to wszystko trafia głównie do osób, które się ze mną zgadzają, które myślą tak samo. Więc krótko mówiąc, szerujcie, udostępniajcie, niech się niesie, niech wydostaje się z tej bańki i przekracza granice, niech
jak kropla drąży skałę. No naprawdę, Orłoś, chciałbyś, żeby te twoje pokrętne lewackie brednie docierały do prawdziwych Polaków, patriotów. Chcesz szkodzić Polsce. Proszę, co piszą ludzie w komentarzach. Żyjesz nienawiścią, Orłoś, napisał pan Adam. Człowieku, otrząśnij się. Co, daleko od korytka? Pyta pani Teresa. Niech ci to da do myślenia, Orłoś. Dobra, będę myślał, ale najpierw oddam głos Antosiowi. Niech on tu dla poluzowania napięcia zagra jakąś fajną muzę. Antosiu, proszę bardzo. Witam, szanowni państwo. Dziś w dziale muzycznym troszeczkę poważniej, bo będzie o depresji. Aktualnie w Polsce z chorobą to może się zmagać aż 10% społeczeństwa. Często słyszymy, za moich czasów tego nie było. Było, szanowni państwo, tylko nie od zawsze nazwane. To jest straszna choroba, ja wiem, o czym mówię. Błagam, nie mówmy weźcie w garść, bo to żadna pomoc. Jak chcemy pomóc, to porozmawiajmy o tym jak. Poszukajmy pomocy u specjalisty, bo jest to najzwyczajniej w świecie choroba, a chorób tak poważnych nie leczy się na własną rękę, tylko idzie właśnie do specjalisty. Dziś w dziale muzycznym utwór właśnie o depresji, czyli zespół Kowalski w utworze Dopamina. Mam z tylu niepewności skrojoną kamizelkę i z gabardyny spodnie przeszywa strachu szef. Czarną jak moje myśli zakładam marynarkę, w kieszeniach ściskam pięści, by opanować gniew. I to dziś wszystko. Pamiętajcie o subach, obserwowaniu, no i zapraszam do wsparcia WTS na Patronite, bo myślę, że naprawdę warto wspierać wolne media w naszym kraju, choćby był to niezależny kanał na YouTube. To tym razem wszystko. Widzimy się już w najbliższy czwartek. Trzymajcie się. Cześć.